Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Siemiałek i wykonałem dziś dla Was test niszczarki Rexel RSX 1538. Test będzie polegał na tym, że zniszczę na niej w ciągu jednej pracy 5000 kartek zużytego papieru. Żeby rozszyfrować tą nazwę, sprawa jest prosta. 15 oznacza ilość kartek, które można jednocześnie zniszczyć, natomiast 38 litrów oznacza pojemność kosza. Maszyna robi konfetti, czyli robi ścinki 4 na 40 mm. Ten test powinien pokazać nam, jakie maszyny robi firma Rexel. Niszczy zszywki, spinacze i karty kredytowe. Czy jest to komuś potrzebne? Nie wiem. Do tyłu, do przodu oraz włączenie-wyłączenie. Nic więcej. Prosta obsługa, a z tyłu jest wentylator, który zapewnia cyrkulację powietrza. Ciekawe rozwiązanie. 5000 kartek papieru, 80 gramów. Skąd wiadomo, że jest to 5000? Stąd wiadomo. W kartonie jest 5 rys po 500, mamy 2500 dotąd i odtąd w górę mamy znowuż 2500. 5000 kartek papieru do zniszczenia. Lampka świecąca się na niebiesko oznacza, że wszystko jest w porządku. Jeżeli ta lampka będzie nam mrugała, znaczy się, że kosz jest przepełniony. Jeżeli ta lampka zaświeci się na czerwono, oznacza to, że maszyna jest przegrzana, trzeba jej dać odpocząć. Natomiast mrugająca na czerwono ta lampka będzie oznaczała, że mamy zacięcie papieru. Prosta sprawa. Maszyna chodząca do przodu. Jeżeli mamy potrzebę wycofania, cofamy, wciskając ten klawisz. Po zakończeniu pracy słyszycie? Słychać jeszcze wentylator. Oczywiście w czasie całego testu będę niejednokrotnie dolewał olej. Być może nie będziecie tego widzieli, bo test będzie przyspieszony, ale mam kilka takich butelek z olejem, który będę aplikował na ostrza. Fellows, a tam Rexel. Zaczynamy test. Będę wkładał po kilka kartek, jak mi się tam będzie udawało. Brawo. Brawo. Maszyna jest cała biała. Ja jestem cały biały. Podłoga jest cała biała, ale się udało. Gratuluję. Rexel RSX 1538 to chyba całkiem niezła niszczarka, muszę Wam powiedzieć. Jedna niedogodność to wysypywanie z kosza. To jest jakiś dramat. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak się wysypuje z kosza, to tu są dwa takie dzióbki. I one strasznie przeszkadzają w tym, żeby papier stąd wypadał. Nie pamiętam, być może tutaj jest montowany jakiś kosz. Nie wiem, czy wówczas widać przez tą szybkę, ile jest papieru. Tego nie wiem. Po prostu mam taką. Kilka razy troszkę się tam zapchała przy ostrzach, ale generalnie to nie był jakiś duży problem. Ostrza są w miarę czyste. Zużyłem prawie 3 litry oleju. Bardzo dużo trzeba było robić smarowanka. No i zajrzyjmy teraz do środka, zobaczcie, jak ona wygląda. Tak wygląda śmietnik. Jest absolutnie cały biały, no ale wiadomo, papier się mieli, więc się pyli. Jest to rzecz normalna po zmieleniu takiej ilości kopii. Tak wygląda wnętrze urządzenia i jego okolica.
Oczywiście tu też maszyna jest cała zapylona papierem, ona wymaga teraz konserwacji, przeglądu. Okej, to jest wszystko do odkurzenia, odkurzaczem antystatycznym. Tak maszyna wygląda, ona cały czas się chłodzi, bo dopiero skończyliśmy pracę. Tak maszyna wygląda po zmieleniu 5000 kartek. Oczywiście jest cała zapylona, ja w międzyczasie jej nie czyściłem. Chciałem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Tutaj jak był nalewany olej na kartkę, to troszeczkę też oleju się wylało. Rzecz normalna. Ale generalnie tutaj wszystko jest ok, nie ma problemu. To jest zwykły pył z papieru. Tylko raz ta lampka zamieniła się na czerwoną, pokazywała, że się przegrzała. Wow, zobaczcie. On jest cały jakiś biały. Ja też jestem biały. Trochę mi się już przejadły odgłosy niszczarki, ale okej. W podsumowaniu, jeżeli potrzebujecie zniszczyć jakieś archiwum, to ja nie wiem, czy jest sens dawać papier, wasze dokumenty do firmy utylizującej, za to płacić, skoro taką używaną maszynę można kupić pewnie za jakieś 500, zniszczyć swoje archiwa, a potem jeszcze tą maszynę sprzedać komuś następnemu, kto będzie tego po prostu potrzebował. On się cały czas chłodzi jeszcze po tej pracy. Rexel RSX 1538.